Mówiłem Boże stróżu, zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, nocy. No. Sprawca do subtelnych nie należy. Kiedy nastąpił zgon? Ofiara nie żyje dobrą dobę. Ktoś musiał ją tutaj przytachać. Wokół ciała nie ma żadnych śladów krwi, a powinny tu być przy takim poziomie okaleczenia. A ta rana na piersi? Serce. Ktoś je wyciął, potem język. Stało się to już po śmierci denatki. Wygląda mi to na jakiś mord rytualny. Zakładka na konkretnej stronie. Może to jakaś wiadomość do nas. Chcę to mieć jak najszybciej na biurku. Miała jakieś dokumenty? Nic. Kobieta bez serca. Wycięty język. I jeszcze to. Szybko jej raczej nie zidentyfikujemy. A w bazie też jej chyba nie będzie. Tatuaż. No to wygląda. Sanctis. To święci po łacinie, nie? Dobra, słuchajcie. Potrzebuję, żebyście mi tu przeszukali każdy centymetr terenu. Jak coś znajdziecie, to do mnie dzwońcie. Ja zaczekam na prokuratora. Proszę wypełnić formularz i czekać na wezwanie. Jaki formularz? Ja chcę, żebyście znaleźli mojego chłopca! Co jest? Mój syn zaginął Kiedy? 2 godziny temu. To Gdzie? jest jeszcze małe dziecko. Gdzie? Plac zabaw przy Wiśniowej. Dobra, jedziemy, opowiem pani wszystko po drodze. Będę potrzebowała wsparcia. Patrol wystarczy? Ze 2 najlepiej. Zapraszam. Przecież ich nie sklonuję. Krata. Tam siedziałam, a Wiktorek tam się bawił cały czas. Okej, chłopaki. O której zauważyła pani zniknięcie syna? O 11. Dokładnie o 11. Okej, czyli Wiktorek się tutaj bawił z innymi dziećmi. On jest bardzo zamknięty w sobie, sam się bawił. Okej, ale pani tutaj cały czas była, nie odchodziła stąd. Najpierw wspinał się na te siatki, potem poszedł na huśtawki. Potem zadzwonił telefon, ja nie mogłam go znaleźć w torbie i spojrzałam na plac i Wiktorka już nie było. Dobrze, ktoś to widział? Jakieś dzieci bawiły się, ktoś, rodzice? Nikt? Nie byłam sama. Okej. Proszę chwilę zaczekać. Niech pani zaczeka. Boże, co tam jest?
To ja może blat przelecę? Chociaż czysto, jak w szpitalu, nie? A pani sierżant za jakie grzechy do nas trafiła? Za żadne. Za mężem pani sierżant tutaj przyjechała. Nie. A co pani taka zasadnicza? A co pani taka ciekawska? A co będziemy tak pani? Danka jestem, sprzątam. Aldona. Papiery układam. No i od razu lepiej. Jak ja tutaj dostałam pracę, to ja myślałam normalnie, że Pana Boga za nogi złapałam. No ale to trudne miejsce, ten nasz Gorczak. Miejsce jak miejsce. A ta powściągliwość i małomówność to od urodzenia czy wyuczona? A ta gadatliwość i wścibskość to od urodzenia czy wyuczone? Ja to widzę, Aldonka, że my z jednej gliny jesteśmy. Tylko tak jak pozytyw i negatyw. No, fajnie. No to może ja jeszcze polatam na szmacie. Kojarzy to pani? Wie pani, do kogo może należeć? Nie, chyba nie. Nigdzie nie ma chłopca. Żadnych śladów, nic. Pytaliście ludzi? Ktoś coś widział? Nie, jak kamień w wodę. Dobra, pani Alino, będę potrzebowała tak. Aktualne zdjęcie Wiktorka, dokładny opis tego, w co był ubrany. Roześlemy to do wszystkich patroli, niech się pani nie martwi. Okej? A pani pojedzie ze mną. Ja tutaj zostaję. Jeżeli Wiktorek wróci, a mnie tutaj nie będzie... Jak Wiktorek wróci, to zostaje tutaj mundurowy, niech się pani nie martwi. Ale on się boi obcych. To on będzie przerażony. Nie. Nigdzie nie jadę. Pani Alino, widzę, że jest pani bardzo zdenerwowana. Ja to rozumiem. Niech mi pani wierzy, zrobię wszystko, żeby się odnalazł, okej? Tylko proszę nie utrudniać. Zapraszam. Nie miałam żadnej pewności, że znaleziony szal i różaniec miały cokolwiek wspólnego z zaginięciem chłopca. Te rzeczy mogły się tam znaleźć przecież zupełnie przypadkowo. Natomiast wszystko wskazywało na to, że chłopiec został uprowadzony. Ten fragment ze Starego Testamentu, który zabójca włożył ofierze w ręce, to jest werset z Księgi Jeremiasza, proroka zagłady. Czekaj. Zaparli się Pana i powiedzieli: on nic nie znaczy, nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu. Dobra, to jakiś psychopata jest. Zidentyfikowaliście ofiarę? Ta, to Ewa Wójcik, 69 lat, niekarana. Stąd? Ma tu kogoś? Córka zgłosiła zaginięcie tydzień temu, a ofiara została zamordowana poprzedniej nocy. A przyczyna zgonu? Na razie nie wiadomo. Jadę właśnie do tej córki. Nie wie jeszcze, że matka nie żyje. No co? Serio? Mamy kolejnego trupa. Dobra, jadę. Pojedziesz do tej córki? Krystyna Wójcik, Wróbla 18. Jasne. Adres. To musi być ten sam sprawca. Czas zgonu. Taki sam jak w przypadku tej kobiety z rana. Wycięty język i serce? Serce i genitalia. O, tym razem są dokumenty. Adam Nowak, 72 lata. Morderca nie zostawił tego przypadkiem. Taki sam tatuaż. Przyczyna zgonu? Musisz czekać, kolejka jest. Jaka kolejka? Gówno mnie obchodzi twoja kolejka, to jest priorytetowa sprawa. Priorytetowa?
A ja jestem dzisiaj sam i mam 5 sekcji do zrobienia. Otwórz. Voila, drugie śniadanie. Kanapeczki, kawka. No bez mleka i cukru, ale to nie wiedziałam, to doniosę, nie? Po pierwsze, kawę piję tylko z samego rana. Po drugie, kanapki jadam tylko z chlebem orkiszowym na zakwasie. Orkisz grubo zmielony najlepiej. A do tego masło, tylko duńskie, a to co widzę to zdaje się zwykła margaryna. Po trzecie, absolutnie nie jadam wędlin ze sklepów, są nawodnione i na sterydach. Najważniejsze, nie jem żółtego sera ani dżemu. To co jesz? Mam swoje zasady, od 15 lat się ich trzymam, żadnych odstępstw. Nigdy. To może o 15 za dużo, co? I tak nie zrozumiesz. Pracuję. Krata. Dzień dobry, coś się stało? Dzień dobry, sierżant Aleksandra Grodziec, komisariat na Gorczaku. Pani Krystyna Wójcik? Tak, to ja. Pani jest córką Ewy Wójcik. Tak, zgłaszałam zaginięcie mamy. Ja właśnie w tej sprawie. Znaleźliście ją? Tak, znaleźliśmy. Gdzie jest? Wszystko dobrze? No właśnie nie mam dla pani dobrych wiadomości. Znaleźliśmy ciało starszej kobiety. O Jezu, nie. Jak to, co się stało? Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, ale z takich wstępnych oględzin wynika, że to może być pani mama, także potrzebujemy, żeby pani pojechała ze mną ją zidentyfikować. Za miesiąc miałam mieć 70. urodziny. Pojedzie pani teraz ze mną, czy potrzebuje pani trochę czasu? Pojadę, tylko proszę mi dać chwilę, dobrze? Jasne, jasne. Ta kobieta miała dokładnie taki sam tatuaż, jak jej zamordowana matka. Oczywiście to mogła być jakaś rodzinna tradycja i to nie musiało być związane ze sprawą, ale biorąc pod uwagę inne atrybuty religijne, to mógł być ważny dla sprawy trop. Tak, potrzebuję psów. Tak, minimum 2. No przecież sami tego nie będziemy przeszukiwać, to jest jakieś 5 hektarów. Dobra, pośpieszcie się, czekamy. Masz coś więcej? Na razie nic. Piękny budynek. Był kiedyś. Czyje to jest? Stary Pałac Grodzkich, nawiedzone miejsce. Nikt nie chce tego kupić. A że co, że niby tu straszy? Tam nawet za dnia nikt nie wchodzi. Sranie w panie. Masz coś więcej? Żadnych śladów obrony, duszenia, żadnych obrażeń zewnętrznych. Nic poza tymi ranami klatki piersiowej i genitaliów. To jak zginął? Masz jakieś podejrzenia? Kiedyś coś podobnego widziałem, ale nie, to raczej mało prawdopodobne. Co? Mamy kolejną ofiarę. Adam Nowak, 72 lata. Wycięte serce i genitalia. Ja nie wiem. Na tym się nie skończy. To jest seryjniak. A jak poprzednie ofiary? Jak one zginęły, wiadomo? Prawdopodobnie świr wykańcza je pawulonem. Wiesz, jak to działa? No wiem, nie najprzyjemniej. Ofiara jest do końca przytomna, kiedy wyodczają jej wszystkie mięśnie, aż w końcu dusi się, bo nie działają płuca. Tak. Nasz patolog 20 lat temu pracował przy sprawie łowców skór.
Wiesz, ci pielęgniarze, co wykańczali pacjentów w karetkach. No wiem, pamiętam, tylko jeżeli to jest Pawulon, to będzie to bardzo trudno udowodnić, bo minęło już 30 godzin od zgonu, no i pewnie już zdążył się zneutralizować. W każdym razie on ślepo stawia na Pawulon. Brak śladów walki, przemocy, rozluźnione mięśnie. Tylko że Pawulon jest ściśle ewidencjonowany, skąd sprawca by go miał. Nie wiem. Nie wiem, kurwa nie wiem. Ale to jest precyzyjna robota. Serce i inne organy zostały wycięte skalpelem. Ktoś się na tym zna. Jeszcze kurwa te tatuaże. Jakie tatuaże? No facet miał taki sam jak Denatka. Tu? Sanctis? No tak. No przecież córka Denatki ma taki sam. Córka. No to dawaj ją tu. Właśnie ją wysłałam do kostnicy, żeby zidentyfikowała matkę. Czekaj, o tym Denacie wiemy coś więcej? Tak. Stary kawaler. 20 lat temu oskarżono o pedofilię. Nic mu nie udowodniono. O pedofilię. I wycięto mu genitalia. Wygląda na jakiś samosąd, nie? Tylko dlaczego sprawca czekał tak długo? Dobra. Idę sprawdzać miejski monitoring. Zawołaj mnie, jak córka przyjedzie. Otwórz. A to co? Tylko nie mów, że masz uczulenie na owoce. Nie mam. No z mojego ulubionego warzywniaka. Eko i bez chemii. Zapraszam. Ale na teinę jestem uczulona. Że co? Teina, składnik herbaty. Ja nie znam nikogo, kto byłby uczulony na herbatę. No to już znasz. A tak w ogóle to dzisiaj jest czwartek. Co ma piernik do wiatraka? Owoce jadam tylko w nieparzyste dni tygodnia. Ale ty sobie jaja ze mnie robisz, nie? I co? Jak gdzieś byś zjadła kilka owoców, to świat by się zawalił, tak? Zasady, Danka, już mówiłam. Krata. Wiem. Joasia Kasperczak. Ma 10 lat i nie widziałam jej od wczoraj. Od wczoraj dopiero dzisiaj pani zgłasza zaginięcie, tak? Tak, bo myślałam, że jest u swojej koleżanki, że śpi u niej. A dzisiaj na podwórku spotkałam tej koleżankę i okazało się, że w ogóle się nie widziały. Dobra, to kiedy ostatni raz widziała pani córkę? Wczoraj na obiedzie. Okej, widziała pani córkę na obiedzie, potem wyszła niby do tej koleżanki i... Najpierw miały się bawić na podwórku, a potem iść do tej koleżanki. I co, jej pani się nie zainteresowała do tego czasu? Gdzie dziecko jest, co robi, czy dotarła do tej koleżanki? Często pani tak zostawia dziecko samopas? Nie, znaczy się... Ja tak wczoraj zapomniałam, żeby sprawdzić. Przepraszam, jak to pani zapomniała o swoim dziecku? Ona z adopcji jest. Co to ma kurwa za znaczenie? No wie pani, wczoraj była u nas taka mała imprezka, tak bez okazji i przyciągnęła się trochę. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, że pozostawienie dziecka bez opieki przez ponad 24 godziny jest równoznaczne z porzuceniem? Według artykułu 210 Kodeksu Karnego grozi pani do 5 lat więzienia? Nie wiedziałam. A imprezka się chociaż udała? Proszę, niech mi pani pomoże znaleźć moje dziecko. Błagam panią. Dobrze, będę potrzebowała zdjęcie, dokładny opis tego, w co była ubrana, co miała przy sobie, telefon. Nie ma. Skupiła tydzień temu. Dobrze. Wyślemy patrol do domu tej koleżanki. Proszę mi tutaj napisać adres. Jej. Pod spodem swój. Czy Jasia miała jakiś powód, żeby uciec z domu? Ktoś stosował wobec niej przemoc? Nie. Ja się kocham jak własne dziecko i
Mój mąż także ją kocha. I ja naprawdę... Ja nie wiem, dlaczego ona mogłaby uciec z domu. Chciałabym, żeby się znalazła. I proszę bardzo, żeby mi pani w tym pomogła. Sprawdziłam, że rodzina nie miała założonej niebieskiej karty, rodzice też nie byli notowani. Ważnym tropem była informacja, że dziewczynka zaginęła niedaleko placu zabaw, z którego wcześniej zniknął chłopiec. Czy te sprawy były jakoś ze sobą powiązane? Jakie miała pani relacje z matką? Dobre. Nie było między nami żadnych nieporozumień, a Unia miała nieduże potrzeby. Ewunia? Mówiłyśmy sobie z mamą po imieniu. A kiedy ostatni raz ją pani widziała przed zniknięciem? Tydzień temu to była środa. Mama wyszła na spacer. Potem kontakt się urwał. Rano zadzwoniłam na policję. Wiadomo, kto jej to zrobił? Na razie nie. Proszę to ode mnie zabrać, proszę. Co panią łączy z Adamem Nowakiem? Nic. Nic. Ma pani taki sam tatuaż, jak obie ofiary. W tym samym miejscu. Więc zapytam jeszcze raz. Co łączy panią i pani matkę z Adamem Nowakiem? Tatuaż miałam... Jak byłam dzieckiem, to mi go zrobili. Nie mógł... Nie mógł. Rafał, pozwól na chwilę. Chodź. Co jest? Może ja z nią pogadam, Prawie umiałem. Rafał, ona się ciebie ewidentnie boi. Może przed kobietą się bardziej otworzy. Niech ci będzie. Co ona robi? Potępienie. Tak mówi coś. Sankcje. Potępienie. Modli się. Pani Krystyno, o co chodzi? Co to za tatuaże? Sanctis to po łacinie znaczy święci. Mama i ja bardzo dawno temu należałyśmy do takiego zgromadzenia. Pan Adam też tam był. Każdemu dziecku, które kończyło 13 lat, robią taki tatuaż. To była taka uroczystość. A co to było za zgromadzenie? Zbieraliśmy się w domu pana Antoniego. Jak się nazywał? Molière, jak ten pisarz Antoni Molière. To były takie radosne spotkania. Takie niby msze. Było tam dużo dzieci, śpiewaliśmy.
nic złego nam się nie działo. Co to znaczy nic złego? No wie pani, to znaczy, że nikt nas nie wykorzystywał. To były takie normalne spotkania. Pani Krystyno, czy pani wie, że Adam Nowak miał zarzuty w sprawie pedofilii? Nie. Dlaczego pani mama panią tam zabierała? Bo ona się wychowała w tym sierocińcu. Antoni Molier był bardzo dobrym człowiekiem. On dawał pieniądze na ten dom dziecka i mówił nam, dzieciom, że jesteśmy święte już za życia. Pan Bóg nas bardzo kocha. Później mama pracowała w tym sierocińcu. To było całe jej życie. Co to był za sierociniec? Mieścił się w tym pałacu. Tym, co to mówią, że tam straszy, ale to bzdury. A Antoni Molier? Ma pani z nim jakiś kontakt? Żyje jeszcze? Żyje. Albo nie żyje, albo to on załatwił tę dwójkę. W obu przypadkach nam nie otworzy, dawaj. Może uciekł. Wyjechał, bo ktoś mu groził. Może. Czekaj. Kolejne dziecko zaginęło. 11-letnia dziewczynka przy placu zabaw na Wiśniowej. Tam, gdzie ten chłopiec dzisiaj rano, 7-letni. Nie było żadnych innych śladów, tylko damski szal i różaniec. To może być powiązane. Lecimy. A czytać lubisz? To. Uwodziciel z Lucerny. Przeczytałam. No i po prostu zryczałam się jak bóbr. Musisz to przeczytać. Chyba lubisz romanse, co? Tylko kryminały i horrory. Bawi cię to, tak? Ale co? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co mam robić. Chciałam cię lepiej poznać. Zrobić dla ciebie coś miłego. Dzisiaj ludzie w ogóle o takich sprawach nie myślą. A ty... Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem, co mam robić. Ale co zrobić, żeby co? No dobra. To głupie. Ale moja koleżanka dostała taką wiadomość. Łańcuszek, wiesz, nie? Że musisz coś zrobić, bo jak nie, to spotka cię nieszczęście. I ona to olała. A miesiąc później pod samochód wpadła. Noga złamana. Wstrząs mózgu. No i co? No i ja też dostałam taki łańcuszek. SMS-em. Że jak nie zrobię 5 miłych rzeczy, zupełnie bezinteresownie dla kogoś, kogo nie znam, no to też będę miała pecha. No to wybrałam ciebie. No bo chyba prawie w ogóle się nie znamy, nie? Dobra. Tematu nie było. Czekaj. Ojciec siedział na ławce przed placem zabaw, spojrzał na chwilę w komórkę i dziecka już nie było. Nie kumam. Technicy oczywiście przeszukują cały teren, nic nie znaleźli. Po Antonim Molierze też nie ma śladu. Dałem mu 2 świece przed dom. Mają dać znać, jak się gość pojawi. Kurde, ale dzisiaj 3 dzieci nam zaginęła. No i mamy 2 zmasakrowane trupy. Gęsto nawet jak na Gorczak. A my nie mamy nic. Ani tropu, ani świadków, nic.
Ta córka Denatki, Krystyna Wójcik, ona musi coś wiedzieć. Kryje matkę nawet po śmierci. Przesłuchasz ją jeszcze raz? No nie no, proszę. Spacerowicz znalazł zwłoki starszego mężczyzny. Park przy Starym Pałacu. Założę się, że to Molière. Co mamy? Mężczyzna około 70. Wycięte serce, wyłupione oczy. Denat nie żyje od jakichś 30 godzin. Ciało zostało tutaj przetransportowane po śmierci. Przecież byliśmy tutaj dzisiaj. Musiał to zrobić po tym, jak się zwinęliśmy. Kurwa, bawi się z nami w kotka i myszkę. Ej, Rafał. To Antoni Molière. Czyli cała trójka z tej sekty nie żyje. Kurde. Dokładnie taki sam wypadł z tego szala, który znalazł na placu zabaw. Tam, gdzie ten chłopczyk zaginął. Czyli te porwania i morderstwa są na bank ze sobą powiązane. Danka, czekaj. Gdzie idziesz? A do domu, a gdzie mam iść? A masz czas? A na co? No wiesz, tak sobie pomyślałam. Dzisiaj czwartek. No i? No to, że nie jesz owoców, to już wiem. No, w każdy czwartek z moim ślubnym chodzimy na bingo, a on teraz w domu umiera bidulek, ma katar z przerzutami, no i nie mam z kim pójść. No, może masz ochotę? No nie. No tego to ja już bym się w życiu po tobie nie spodziewała. To ty jednak normalny człowiek jesteś. Wiesz, trzeba oddzielać życie prywatne od zawodowego, nie? No ty jak, idziesz czy nie? No pewnie. Ale to nie jest w ramach jakiegoś durnego łańcuszka, co? W gusła nie wierzę. Ale jak czarny kot przeleci mi przez drogę, to zawsze zawracam. Dwie godziny temu znaleźliśmy ciało Antoniego Moliera. Pani była tutaj, więc to nie pani podrzuciła zwłoki. Ale to nie wyklucza pani z kręgu podejrzanych o te 3 zabójstwa. Przecież nie zabiłam własnej matki. Ale coś pani ukrywa. Pani wie, kto to zrobił. Boi się pani, że będzie następna? Ja to wszystko... Ledwo pamiętam pana Adama, pana Antoniego. Mama też ich nie widziała przez 30 lat. Jest duszno mi. Potępieni. 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 Что би? Lubieni. Ten bidul w pałacu zamknięto 30 lat temu. Przeczytałam artykuł. Podobno działy się tam jakieś sekciarskie rzeczy, nawet wszczęto postępowania, ale nic nikomu nie udowodniono, więc ją umorzyli. Ale w kręgu podejrzanych byli wszyscy nasi denaci. Ona nam czegoś nie mówi. Jestem o tym przekonany.
Klucz powinien być gdzieś przy wejściu. Chyba że robi z nas debili. A to? Czekaj. Jest. Na razie gładko. Nie rozdzielamy się, okej? Piwnica. To cuchnie. Czekaj. Tu coś chyba jest. Fuck. Wygląda na jakiś masowy grób. Ja pierdolę, zaraz się odżygam. Bez kitu. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij powietrza. Tylko zostaw radio. Sorry. Zero 09 to 00. Potrzebuję posiłków do Starego Pałacu Grodzkich. Przyślijcie też techników. Mamy tu jakieś szczątki ludzkie. Wygląda na to, że może być tego więcej. Co tam kurwa jest? Co może należeć do naszych okaleczonych denatów? Za chory pojeb to zrobił. Widziałeś to? Ja nie wiem, co ja kurwa widziałam. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Policja. Dzieci, odsuńcie się. Stój! Co mnie jest? Wszystko w porządku? Czekaj! Chcę tylko pogadać.
Oni na to zasłużyli. Zrobili ci coś złego. Musisz być grzeczną dziewczynką, bo jak nie, to pan Antoni srogo cię ukaże. Oni robili straszne rzeczy. I też. Pani Ewa czytała Stary Testament. Pan Adam mnie gwałcił, a Antoni patrzył na to wszystko z tym swoim odrażającym uśmiechem. A potem robili nam te tatuaże. I mówili, że już jesteśmy święci. Dlaczego zabrałaś dzisiaj te dzieci? Ja je uratowałam. Nie wolno krzywdzić dzieci. One mają złych rodziców. Nie mogą wrócić do swoich domów. Musi mi pan obiecać, że pan je uratuje. Obiecuje mi pan? Obiecuje mi pan? Obiecuję. A teraz chodź. Musisz iść ze mną na komisariat i to wszystko opowiedzieć. Nie. Ja już nic nie muszę. Ja już zrobiłam wszystko, co musiałam zrobić. Chodź. Daj mi rękę, zejdź. Pana też ktoś bardzo skrzywdził. Niech pan na siebie uważa. Tych kości jest tam od groma, w kilku pomieszczeniach. Ekshumacja potrwa przez kilka dni, badanie DNA przez kilka miesięcy. Czyli ile może być tych ofiar? Po ilości zakopanych kości szacuję, że kilkanaście najmniej. Czy nikt się nie zainteresował, że tyle dzieci zginęło? To jest niemożliwe normalnie. To ona wykończyła naszych denatów? Tak. Magdalena Biernacka. Kiedyś była pielęgniarką. Pół roku temu wypuścili ją ze szpitala psychiatrycznego. Całe życie się musiała leczyć po tym, co ją spotkało w tym sierocińcu. Nie mogło się jej pomóc. Wiem. Nie o tym myślę. A o czym? O tym, co mi powiedziała. To znaczy? Nieważne. To jest prawdziwy komisariat na Gorczaku? Czy jakiś żart? Audyt mamy. Jaki audyt? Przyjechał taki nieogolony z centrali i od rana się panoszy. Nie znam człowieka. Bo pomyślałam sobie, że użyję w książce postaci pana i tego pana kolegi jako taki duet idealny. Jeden przystojny, drugi bystry.